your upper lip gets stiff like this. Sztywnieje ta górna warga, a z tego znani są Anglicy, że mówi się o nich, że właśnie mają taką sztywną górną wargę. To jest ten przydomek, który... So they talk like this in the House of Lords with a stiff upper lip. I dlatego w taki sposób mówi się, szczególnie w tych wysokich kręgach, tych arystokratycznych, królewskich kręgach. What's the matter for you, boy? Can't you keep a stiff upper lip? A to jest amerykański sposób mówienia, który nie ma zupełnie tej sztywnej wargi. So we can tell jokes about every culture. It's okay, right? No wiadomo, możemy się tak naśpiewać z każdej tak naprawdę kultury. But the issue here is about loss of passion in blood, actually. Ale co miało na miejscu, to znaczy o co chodziło w tych żartach z Anglików, to że właśnie tam miało miejsce to zgubienie tej takiej pasji. So getting back to this principle of the underground temple. Wracając teraz do celu i dlaczego powstała taka podziemna świątynia. This guy Hermes created what's called a hermetic revolution. Okej, czyli mowa o Hermesie, który stworzył tak zwaną rewolucję Hermesa? Czy hermetyczną, bo to jest od tego tak naprawdę pochodzi Hermes hermetyczny. And that revolution is the turning point when your culture learns how to build the right kind of stone temple. I ta rewolucja Hermesa, czy hermetyczna, można to dwojako tłumaczyć, jest tym takim punktem zwrotnym historii, kiedy ludzie, czy my zaczynamy rozumieć i umieć tworzyć tego rodzaju struktury, tego rodzaju świątynię. Here is Amenti, Amarna in Egypt. It's a fractal temple. To jest właśnie przykład takiej fraktalnej świątyni w Egipcie. Here is Machu Picchu in Peru. Tam było w Amarnie, w Egipcie, a tutaj jest Machu Picchu. This is a bed. This is a bed at the center of Machu Picchu. To jest łóżko w centrum Machu Picchu w Peru. This is where they went to get born and to die. To jest miejsce, gdzie rodzili się, czy przychodzili, by narodzić się i by zginąć, umrzeć. You see, successful death is not an oxymoron. I wiecie, że znaczy, musicie zrozumieć, że taka szczęśliwa, czy udana śmierć to nie jest oksymoron, to nie jest coś sprzecznego wewnętrznie. Even though military intelligence may well be. Mimo, że wywiad wojskowy tak naprawdę może tak to ujmować. Military intelligence is a contradiction in terms, but successful death is not a contradiction in terms. Przepraszam, tutaj chodzi o to, że jest coś takiego jak wywiad państwowy, który po angielsku nazywa się słowo intelligence, czyli inteligencja. To jest zaprzeczenie samo w sobie, wywiad i inteligencja. Natomiast udana śmierć nie jest wewnętrzna sprzeczna wewnętrznie. So when they learned to build the correct electric field, kiedy nauczyli się budować poprawnie te pole energetyczne, fractal or conjugate, fraktalne lub takie conjugation, zbierające takie, zbierające, tak można przetłumaczyć. Here is the little stone pillar which is fractal to the mountain behind it. Tutaj mamy przykład takiego filara, takiej struktury kamiennej, która jest fraktalna do góry, która się za nim znajduje. This creates compression of charge. I to, jak już mówiliśmy, spowoduje kompresję ładunku. And that is what creates this hypogeum effect. I to tworzy ten efekt efekt działania tej świątyni, tego hipogeu. So if you have this central capacitor, then your culture is saved because kiedy mamy ten centralny kondensator, nasza kultura czy nasza cywilizacja może być uratowana, ponieważ you have a place for successful birth, a place for successful death, a place for seed germination, a place for initiation. W takiej kulturze, która ma tego typu strukturę, można dokonywać, czy może mieć miejsce właśnie udane narodziny, udana śmierć,
przyspieszony rozwój nasion i and the last one was? Place for initiation. I miejsce inicjacji wszelkiej. Yes. It's the real physics of why you build a church. I na tym polega prawdziwa nauka, czyli fizyka, nauka, dlaczego buduje się w ogóle kościoły. I may be prejudiced about this because my university training is electrical engineering, but może być troszeczkę do tego uprzedzony, ponieważ jego naukowa taka dziedzina to jest inżynieria elektroniczna. But my opinion is the only way you can build a church is if you're an electrical engineer. Ale z jego doświadczenia wynika, że tak naprawdę można właściwy kościół zbudować, taki kościół w cudzysłowie zbudować tylko wtedy, kiedy jest się właśnie elektronikiem, czy elektrykiem bardziej. You know, inżyniera elektryki. Now that I know the meaning of the Sumerian word, teraz, kiedy on rozumie znaczenie słowa pochodzącego z języka sumeryjskiego, I know the meaning of the English word church. Teraz dopiero może zrozumieć pochodzenie i znaczenie słowa church, czyli kościół po angielsku. Church is chet. Ch as in chet, C-H-E-T, is from chem, which means the place of the black hole. The black hole. W takim właśnie w oryginale, tak jak tutaj przedstawiał, to słowo oznacza miejsce czarnej dziury. So a church is a place where the uru, i kościół, czy ten kościół w takim rozumieniu było miejscem, gdzie to uru, ten pierwiastek smoczy, enters a black hole. Wchodzi w czarną dziurę. Yeah, that actually the ability to make a compression place where you experience black hole acceleration. Że tak naprawdę miejsce, w którym możemy doświadczyć tej kompresji i akceleracji w tej czarnej dziurze, is actually the place where the dragon ancestors, the Uru, imploded and entered a black hole. You see? Jest to miejsce, w którym ten smoczy ród, ta smocza rasa mogły implodować, wejść w tą czarną dziurę. So tomorrow we're going to review a whole line of these technologies which we have invented, which are based on implosion. Yes? Jutro skupimy się na takim pokazaniu różnych technologii, które działają na tej zasadzie implozji. That now that we understand the origin of centripetal force, teraz kiedy rozumiemy pochodzenie tej dośrodkowej siły, we can invent a whole line of technologies that are based on self-organization. Możemy stworzyć tak naprawdę szereg technologii, które działają na zasadzie samoorganizacji. Some of you have heard of Victor Schauberger's work on implosion. Część z Was może zna pracę Wiktora Schaubergera dotyczącej implozji. To są właśnie przykłady. Implosion is the opposite of explosion. I musimy rozumieć, że implozja to jest przeciwieństwo eksplozji, czyli do wewnątrz. It is the origin of centripetal force. To jest skąd pochodzi ta siła dośrodkowa. And if you create implosion in water, which I did with my equation here, jeżeli wytworzymy tą implozję w wodzie, którą on tutaj wykonał dzięki swoim obliczeniom, we measured up to a 300% increase in growth in plants which were fed imploded water. Można poprzez zastosowanie tej technologii implozji do wody można ponad 300% wzrostu otrzymać w prędkości wzrostu roślin. So part two of kiedy się podlewa tą wodą implodowaną te rośliny oczywiście. So part two of today's conversation i dzisiejsza część druga dzisiejszego wykładu is going to be about this science, yes? Będzie dotyczyła tej nauki. Just to really understand for yourself
the origin of centripetal and self-organizing forces, yes? Dla nas, byśmy my sami dobrze zrozumieli pochodzenie tej siły dośrodkowej. But for the end of part 1 of today's talk, jednak na zakończenie dzisiejszej części pierwszej, I want to ask the question: if we've understood enough about our dragon ancestors to get the point. Chciałbym zadać takie pytanie. Jeżeli zrozumieliśmy wystarczająco dużo odnośnie naszych smoczych przodków. Remember, we've been talking about this family of dragons, the Uru. Mówiliśmy o tej rasie, o tym rodzie, o tej rodzinie smoczej, tej Uru. And we're saying they had a genetic problem. I mówiliśmy o tym, że mieli pewien genetyczny problem. You remember yesterday when we looked, for those who were here, we looked at how DNA braids. I jeżeli pamiętacie, wczoraj mówiliśmy też o tym, w jaki sposób DNA się splata. And we saw that the sequence by which DNA folds. I widzieliśmy, że ta sekwencja, sposób w jaki to DNA się zagina, splata, when it's responding to the presence of fractal bliss, yeah? Kiedy działa w obszarze działania i w odpowiedzi na ten fraktalny błogostan, stan błogostanu. So the DNA eventually self-re-enters. Wtedy DNA tak jakby wchodzi samo w siebie. And becomes a donut shape. This is toroidal DNA, yeah? I zmienia swój kształt w ten taki jakby pączkowaty, ten torus. Here's DNA in a torus, yes, like this. Ten mały kształt, który pokazał kursorem i pokazuje nam tutaj, to jest właśnie torus. To jest ten taki pączkowy kształt, który zwija się nasze DNA w stanie w tej ekstazji. And we saw that the Finnish-Hungarian letters which Tolkien put on the ring from Lord of the Ring. I na przykład w filmie Władca Pierścieni ten alfabet, który był bazowany na alfabecie fińskim oraz węgierskim, który został umieszczony na pierścieniu, przepraszam, was the sequence of electric fields necessary to control the braiding of DNA to make it into a ring, right? Był tak naprawdę odzwierciedleniem sekwencji pól magnetycznych, które pojawiają się właśnie w takiej strukturze takiego torusu. And you know, so Tolkien got something right about Frodo needing to have pure intention in Lord of the Ring, didn't he? Right? Tutaj widzimy też, że Tolkien miał dużo racji, kiedy mówi o tym, że Frodo musiał mieć czyste intencje po to, żeby móc posiąść ten pierścień. And the alphabet that Tolkien put on the ring was Finnish-Hungarian, and this is the ancient Hungarian called Rovás-Uraś. To jest, jak mówiliśmy, ten tolkienowski alfabet, który był pokazany, był oparty o fiński oraz węgierski stary język. I tutaj mamy przedstawienie tego pradawnego języka alfabetu węgierskiego. The Magyar, the dragon, right? Tego smoczego, tego madziarskiego. And if you analyze the symmetry of that ancient dragon alphabet, kiedy przeanalizujemy symetrię tego starożytnego smoczego alfabetu, you get the same tetracube. Dostaniemy taki sam sześcian, which was, który odpowiada pregnant pause, which was the origin of Hebrew, also a tetracube. Który odpowiada, który odzwierciedla początki i źródło języka hebrajskiego, alfabetu hebrajskiego. You find the same alphabet in there, the names Enki and Enlil. You find the same letters, the same alphabet in there. Tak samo w tym węgierskim starożytnym alfabecie, jak i w hebrajskim odnajdujemy dokładnie te same litery.